The Marcinos oraz gra o polskich czołgach. Generale z dłuższego odcinka. Głośniej, bo ciebie nie słychać. Głośniej, majster. Dokładnie. I powiedz, co będzie w dzisiejszym odcinku. W grze o polskich czołgach. Co? O czym będzie dzisiejszy odcinek? O jebaniu. Nie. Kochani, w tym odcinku powiemy, czy armia Wagnera, dokładnie Prigożyna, zaatakuje granicę III RP. Generale, co o tym powiesz? Czy mamy się bać Prigożyna prawo, czy nie? Do chwili zakończenia działań czeskie fabryki zdążyły Marcin. wyprodukować 2,5 tysiąca hecerów. Czekaj. Te były powszechnie używane podczas bitwy. Niemiecki niszczyciel czołgów. Jak Panther. Escape from. Nie miał wieży, lecz nieruchomił nadbudówkę, w której umieszczono działo kalibru 88 mm zamiast 75 mm armaty zwykłej Pantery. Gruby, nachylony pancerz zapewniał Czekaj, no i co zrobiłeś? Uszkodzili ciebie. przyjacielskich czołgów. Twoje mleko tam słodkie. Strzału. Jednak produkcja tych wozów przysparzała wielu problemów. Do jednostek Czekaj. ten film ukazuje transport kolejowy wiozący jak Pantery na front wschodni. Будут в аду! Жрать их потроха, У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? 128 Посмотрите на них, Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы выжить. Наш марш мы начали из-за несправедливости. potężny pancerz zapewniał czołgom przewagę na polu walki. По дороге на земле мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли и полностью взяли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 22 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти, о чем много раз говорилось. Развернулись мы для того, чтобы W końcowym okresie не проливать кровь русских солдат. na niekorzyść Rosjan. Hello, I'm Matthew Amariwala and welcome to Verified Live. Straight back to that breaking news that we heard in the last few moments that the head of the Wagner Group, Yevgeny Prigożyn, has just released his first audio message since leading Saturday's revolt. It's an 11-minute audio message. He said the group's members had started what he called a march for justice. We showed no aggression, he said, but added we were hit by missiles and helicopters. Turned around to avoid spilling Russian soldiers' blood. Meanwhile, President Vladimir Putin and his government are projecting an impression today of business as usual. We've seen this first footage of Vladimir Putin appearing on Russian television, and we'll return to that thought in a moment or two, but let's head straight to the newsroom. Let's find out more about this audio message. Vitaly Shevchenko is there for us, and he has been monitoring all of that, and
a lot of lines just dropping, Vitaly, in the last few minutes. Just take us through it. Well, this message is entirely retrospective. It's looking back at what Wagner did over the weekend. There's no indication of what Yevgeny Prigożyn's plans are, where he is, and what is going to happen to his Wagner group. He was very complimentary, boastful, you could say, as usual, about Wagner and what he did. He said repeatedly that it wasn't his intention to topple the government in Russia. He kept saying that his group, during this march for justice, as he calls it, his group did not kill a single Russian soldier on the ground. He expressed regret that his fighters had to open fire on aircraft allegedly targeting Wagner during this march, and he appeared to say that one other reason why Wagner staged this march was to give the official army an example of how things are done. Yevgeny Prigożyn said, well, look, in one day we're able to cover 700 kilometers, and this is the level of organization, he said, that the Russian army needs to learn to match. And concluding his 11-minute message posted on social media, Yevgeny Prigożyn said that this is what the 24th of February 2022 should have looked like. And of course this is the date when Vladimir Putin launched his special military operation against Ukraine. So Yevgeny Prigożyn appears to be saying that I am the man who can get things done, I am the best person who can secure Russia's victory in Ukraine. But again, he gave absolutely no indication of where he was speaking from or what his plans for the future were. I'll come back to that last thought in a moment, but a couple of lines that caught my eye. He said the march showed serious security problems in the country. He also said we wanted to hold accountable those who'd made mistakes during the special military operation. Well, on the first point, he probably is absolutely true that it did show serious security problems, the amount of acreage and miles they were actually able to march. But on that second point about holding those accountable, well, it doesn't look as if there have been any major moves at the top of the military command. Well, it doesn't. Today we've seen two videos, one showing Defense Minister Sergei Shoigu visiting a Russian command center, and another video showing Vladimir Putin addressing a youth forum held in Russia. But the key question that remains unanswered is when exactly those videos were filmed. It's quite possible that they were filmed before Yevgeny Prigożyn's mutiny, and that's important because we still don't know whether Sergei Shoigu, the Russian defense minister, is still in his job, and where Vladimir Putin is at this moment in time, and these are very important questions, given that Yevgeny Prigożyn's, one of his key objectives was to challenge the Russian defense minister's position and possibly remove him from his post. Yes, interesting that in reference to that, he's talking about registering that protest, as he described it, the ineffectual conduct of this war, but not to overthrow the government. And yet, when you see how Vladimir Putin responded, calling it a betrayal, a treason, a mutiny, that's not how he saw it, not an attempt to overthrow the government. And now we have this confusion, as we are speaking now, about exactly whether there are still charges potentially or not, because that has been disputed, the notion that the charges have been dropped. Yes, the Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Saturday, when he announced this deal reportedly brokered by the Belarusian leader, under which Yevgeny Prigożyn is to move to Belarus, part of the deal was the dropping of criminal charges of mutiny against Yevgeny Prigożyn. And today we've seen
unsourced or reports quoting unnamed sources coming from Russia, which said that these charges have not been dropped yet. And there are two ways of reading these reports. One is that, well, it takes time for Russian bureaucracy to move, and then these charges will be dropped eventually. But the second way of looking at this is that there may be a possibility that Yevgeny Prigożyn will, at some point in the future, have to face Russian justice. Vitaly, what's your take on the fact that this is an audio file, not anything in vision? Well, of course, a lot of people would have liked to see Yevgeny Prigożyn in person and possibly, based on that, find out. Był to czołg dosyć powolny. Osiągał zaledwie 30 km na godzinę, ale za to jego pancerz czołowy miał aż 102 mm grubości i zapewniał bezpieczeństwo 5-osobowej załodze. 3 egzemplarze Churchilla były testowane w bitwie pod El Alamein. Zdały egzamin. Dlatego 21. Samodzielna Brygada Pancerna, która przybyła do Afryki w marcu 1943 roku, była w całości uzbrojona w Churchille. W sierpniu 1942 roku 8. Armia miała 935 czołgów, w tym 762 w stanie gotowości bojowej. Rommel mógł im przeciwstawić tylko 200 wozów, ale za to doskonałej jakości. Miał pod swymi rozkazami setkę czołgów Panzer III uzbrojonych w długolufową armatę kalibru 50 mm. Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Mam syna w wojsku. Z wojskowym. Tam jakoś może na swój sposób, bo proszę, tak nie bardzo ludzie chcą mówić, ale mówią, że Oderwał się od przeciwnika, aby skończyć swoją ostatnią walkę w Tunezji. Ujawnił się ważny aspekt wojny na pustyni. Strona oddająca nieprzyjacielowi teren traciła możliwość rolls back decades of precedent and momentous progress, end of quote. I agree with that statement from the dissent. The court has effectively ended affirmative action in college admissions, and I strongly disagree with the court's decision. Because affirmative action is so misunderstood, I want to be clear, make sure everybody's clear about what the law has been and what it has not been until today. Many people wrongly believe that affirmative action allows unqualified students to be admitted ahead of qualified students. This is not. mieli inne plany.
lutego 1943 roku tylna straż 15. Dywizji Pancernej obsadziła umocnienia linii Maret. Zakończył się długi odwrót spod El Alamein. Russian President Vladimir Putin just addressed his country, thanking citizens for their unity following that aborted revolt by the Wagner mercenary group. Putin said that he will honor his promise to allow Wagner fighters to relocate to Belarus if they choose to. Belarus, of course, being where Wagner's commander, Yevgeny Prigozhin, has agreed to go. Or, Putin said, the Wagner mercenaries can also sign a contract to join the Russian army. He did not mention Prigozhin. Earlier, the mercenary leader said that his actions had highlighted weaknesses and mismanagement in Russia's national security. Let's listen in now to what the Russian president had to say just moments ago. Today you, the rebellious Wagner fighters and commanders, have the opportunity to continue your service for Russia by signing a contract with the Russian Defense Ministry or other military and law enforcement structures, or to go back to your family. Those who want can leave for Belarus. I thank those fighters and commanders of the Russian mercenary group Wagner who made the right decision and didn't choose bloodshed, but stopped at the last moment. I want to get out to our Russia analyst, Konstantin Agit. Konstantin, it's good to see you. So we just heard right there from Vladimir Putin, basically saying you've got a choice, Wagner men. You can either join our army or you can move to Belarus. What do you make of that? I think it means that Putin wants to softly disband the Wagner group. We'll probably later recreate it in some other form, but for now, he basically goes back to what was debated a week or 10 days ago, that all Wagner mercenaries have to sign contracts with the Ministry of Defense. This is what Prigożyn refused. But frankly speaking, Brent, going to Belarus, which to all intents and purposes... Dowództwo wyciągnęło pewne wnioski z poprzednich kampanii. W jednostkach, które wyruszyły na podbój Imperium Stalina, czołgi typu Panzer I i II zastąpiono doskonalszymi Panzer III i IV. Trend polegający na wzmacnianiu ochrony pancernej miał się utrzymać aż do końca wojny. Zmiany nastąpiły w samą porę. W Rosji bowiem czekała Niemców przykra niespodzianka. W pierwszych tygodniach ofensywy niemieckie jednostki pancerne bez wielkiego trudu radziły sobie z potężnymi czołgami T-28 i szybkimi BT-7. Jednak już pod koniec czerwca natknęły się na dwa typy radzieckich wozów bojowych, które miały zmienić oblicze wojny pancernej. Pierwszym z nich był czołg ciężki KW-1. 46-tonowe monstrum, osłonięte grubym pancerzem i uzbrojone w groźną armatę kalibru 76 mm, mogącą niszczyć czołgi niemieckie na większości dystansów spotykanych w realnych sytuacjach taktycznych. W roku 1941 ten wóz był bardzo groźnym przeciwnikiem. Drugi czołg, który stanowił dla Niemców niespodziankę, to czołg średni T-34, lepiej opancerzony i uzbrojony niż Panzer IV. Pojazd ten był także lepiej przystosowany do trudnych warunków terenowych Rosji. Dzięki szerokim gąsienicom swobodnie poruszał się po błocie i śniegu. T-34 miał nachylone płyty pancerza, kadłuba i wieży, więc niemieckie pociski ześlizgiwały się po nich. T-34 stał się prawdziwą zmorą niemieckiej armii. Ten czołg przystosowany był do masowej produkcji. Może nie grzeszył urodą, ale był wytrzymały i miał wielki potencjał modernizacyjny. Niemcom udało się wprawdzie skonstruować lepsze czołgi, ale nie mogli zrównoważyć liczebnej przewagi T-34.
Obie strony dążyły do tego, aby polskie czołgi, a następnie opanować teren, uniemożliwiając przeciwnikowi ewakuację i naprawę uszkodzonych pojazdów. Należało również atakować linie zaopatrzeniowe i bazy, bez których jednostki zmechanizowane traciły swą gotowość bojową. Czołgi obu stron. W początkowym okresie walk wozy brytyjskie nie ustępowały niemieckim. Toczyła się rywalizacja pomiędzy pociskiem i pancerzem. Brytyjczycy zdobywali przewagę, ponieważ podstawowym sprzętem niemieckich jednostek pancernych były jeszcze ciągle czołgi typu Panzer II.